Lotniczy Zespół Usług Gospodarczych, słucham. Głównie Państwowa Stadnina Koni, Janów Podlaski. Rozpoczynamy nawożenie łąk. Wyślijcie natychmiast grupę samolotów. Czy lądowisko macie Na przygotowane? Gawrony polskie samoloty gospodarcze czeka nie tylko Dobrze, Janów. wysyłamy samolot. Znajdują one ciągle zatrudnienie przy ochronie upraw, nawożeniu łąk, opylaniu lasów, niszczeniu glonów w zbiornikach wodnych, a także w patrolach przeciwpożarowych. Na operacyjnej mapie zespołu pojawiają się ciągle nowe rejony działania. W Janowie Podlaskim niemal święto. Przyleciały Gawrony. Wszędzie, gdzie pojawią się latające maszyny rolnicze i ich załogi, serdeczne powitanie. Nie tylko z sympatii dla lotników, to przede wszystkim objaw uznania dla ich pracy. Na zaimprowizowanym lądowisku mieszkańcy Janowa podziwiają Gawrony, a ich załogi piękne rasowe konie. Tutejsza zresztą nie tylko w kraju słynna stadnina, to bowiem powód do dumy wszystkich mieszkańców Janowa. Przed rozpoczęciem lotów krótki przegląd techniczny. Praca mechaników ma podstawowe znaczenie dla sprawnych i bezpiecznych lotów. Dzięki mechanikom, ich rzetelnej, pełnej poświęcenia i wykonywanej w trudnych polowych warunkach pracy, piloci darzą Gawrony pełnym zaufania. Przed lotami odprawa z miejscowym agronomem. Rozmieszczenie i oznakowanie pól, intensywność, rodzaj nawozów mineralnych i wiele innych spraw decydujących o dobrym wykonaniu roboty. Oto temat szczegółowej narady z pilotami. Dziś nawożenie łąk ponad 200 kg na hektar. Wszystko gotowe, zaczynamy loty. PZL-101, maszyna skonstruowana specjalnie dla celów gospodarczych, korzystnie wyróżnia się wśród wielu tej klasy samolotów świata. Znaczny udźwig, ponad pół tony nawozów sztucznych lub chemikaliów, krótki start i lądowanie, a wreszcie wysokie bezpieczeństwo lotów i ekonomia użytkowania. Oto jego podstawowe cechy. Uwaga, start. Od wielu lat nad polami i lasami całego kraju pracują latające maszyny rolnicze. Zaczęło się w pierwszych powojennych latach, gdy samolotów gospodarczych używały Liga Lotnicza, Polskie Linie Lotnicze LOT, a wreszcie od 1960 roku specjalnie utworzone przedsiębiorstwo Lotniczy Zespół Usług Gospodarczych Aeroklubu Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Utworzenie przedsiębiorstwa okazało się w pełni uzasadnione. Użycie samolotów w rolnictwie i leśnictwie, zwłaszcza nowoczesnych, wysokowydajnych Gawronów, pozwoliło wielokrotnie przyspieszyć nawożenie łąk, skutecznie zwalczać stonkę ziemniaczaną, chronić przed szkodnikami nasz wielki narodowy skarb – lasy. Według szacunkowych obliczeń masowe wykorzystywanie samolotów do celów gospodarczych pozwoliło zaoszczędzić bądź uniknąć strat setek milionów złotych rocznie. Ale to nie wszystko. Użycie samolotów zamiast maszyn naziemnych zapewnia o wiele większą dokładność pracy, a w pewnych warunkach, np. przy akcjach zwalczania stonki ziemniaczanej, tylko dzięki lotnictwu unika się znacznych strat w gospodarce. Nic więc dziwnego, że Lotniczy Zespół Usług Gospodarczych rozrasta się coraz bardziej. Po 5 latach działalności dysponuje 40 samolotami różnych typów, kadrą doświadczonych pilotów i mechaników. Wzrasta też ciągle obszar objęty lotniczymi zabiegami. Na przykład w 1963 roku samoloty gospodarcze przebywały łącznie w powietrzu blisko 3,5 tysiąca godzin, przelatując trasę równą 12 okrążeniom kuli ziemskiej.
W tym samym roku także samoloty LZUG opyliły blisko 110 000 hektarów użytków rolnych i leśnych, a zadania będą wzrastały. Realizacja uchwał 4. zjazdu partii pozwoli w najbliższej przyszłości trzykrotnie zwiększyć produkcję nawozów sztucznych. Ich zużycie na hektar wzrośnie do 130-140 kg jako średnia krajowa. Po kilku lub kilkunastominutowym locie lądowanie i załadunek nowej partii środków chemicznych. Przy dobrze zorganizowanej pracy jest to kwestią zaledwie paru minut. Sprawny załadunek jest zresztą wspólną troską pilotów i obsługi naziemnej. Dzięki niemu można znacznie zwiększyć intensywność lotów i przyspieszyć czas akcji. I znów start do kolejnego lotu. Latające maszyny rolnicze coraz częściej pomagają w pracy rolnikom. Zresztą nie tylko u nas. Lotniczy Zespół Usług Gospodarczych brał udział w akcjach opylania w wielu krajach, a polskie samoloty gospodarcze typu Gawron eksportujemy do kilkunastu państw świata. Wieczorem po lotach nie od razu można odpocząć. Trzeba jeszcze sprawdzić i uzupełnić dokumentację, opracować plan lotów na dzień następny. A dzień następny zaczyna się wraz ze świtem i trwa z południową przerwą do zmroku. Dzień pracy latających maszyn rolniczych, ich załóg i obsługi naziemnej.